Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes z Perfume i zapraszam Was dzisiaj na taką moją wishlistę, ale myślę, że będzie dosyć interesująco, bo wishlista powstała z tego, co Wy mi poprzesyłaliście. Więc serdecznie Was zapraszam. Jestem w pięknych okolicznościach przyrody. Może gdzieś Wam wstawię, co jest przede mną i co widzę przed sobą. Ja być może będę musiała się posiłkować okularami, bo jestem na zewnątrz, nagrywam to na zewnątrz. A i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Po prostu nie chcę się mrużyć non-stop. Także serdecznie Was zapraszam na ten film. Dobrze, kochani, to zaczynajmy. Nie ma na co czekać. Leży przede mną tu 100 próbek, taka jest prawda. Część, jak Wy już wiecie zresztą, myślę, że się dowiecie w tym momencie, część została już zakupiona zapachów, część szukam i poluję, bo chciałabym też kupić bardziej jakieś może ubytkowe flakony niż koniecznie kupować flaszki. W każdym razie ja ze sobą wzięłam głównie próbki w te miejsce, no bo wiadomo, że wszystkich flakonów nie byłam w stanie. Wzięłam tylko jeden, no bo nie mogłam znaleźć próbki. W każdym razie to są próbki od Agnieszki z Green Tea kanału, próbki od Kasi, próbki od Julii, próbki od Małgosi, próbki od Magdy. No generalnie sporo tego. I wśród tych próbek tak sobie testowałam, oczywiście to nie były testy globalne, tylko takie bardziej normalne. Wpisywałam na wishlistę to, co naprawdę gdzieś tam skradło moje serce. Zacznę może od tego, że taką marką, która się okazała marką, w której mam najwięcej takich zapachów na tak, które strasznie mi się podobają i naprawdę nie było zapachu, który bym testowała i którego nie chciałabym mieć. I tak na przykład udało mi się kupić Because I'm Free, to wiecie, ubytkowy flakon. Udało mi się kupić flakon Hysterica. Tu mam próbkę, a Because of Free nie wiem, gdzie jest próbka. W każdym bądź razie ten Hysterica to jest słodki zapach, ale nie taki oczywisty, dlatego że to jest, bym powiedziała, taki zadziorny, słodki, owocowy zapach. Przepięknie łamie zasady takich standardowych zapachów owocowych. To jest po prostu zapach, który dla mnie momentami zajeżdża jakby chlorem, ale nie wiem, jak Wam to powiedzieć, to tak jakby te owoce były tak bardzo mocno wymyte, że aż ten chlor czy sodę, jak ktoś tam zwie, czuć po prostu. No coś niesamowitego. Zapach bardzo mi przypadł do gustu. Mam sporo próbki, ale no postanowiłam, a że się udało kupić właśnie ubytkowy flakon, to postanowiłam go mieć. Podobnie zresztą z próbką od Kasi, Baccarata. Dzieliłam się na Instagramie chyba, że czy mówiłam to Wam w filmie? W filmie Kasia mi napisała: nie kupuj Baccarata, bo ja Ci prześlę i zobaczysz. No ona mi przysłała Baccarat Rouge Extrait, słuchajcie, 540. Nie będę się psikać, dlatego że jak ja się psiknę Baccaratem, to już jest koniec. No nie ma większego mocarza. I to jest zapach, który wszedł na moją wishlistę, ale to jest przede wszystkim zapach, który sobie zażyczę na urodziny od Wojtka i to już postanowiłam. Właśnie tą wersję Extra. Baccarata chyba przedstawiać nie muszę. To jest po prostu zapach, który stwierdziłam, że nadszedł czas, żeby jednak go mieć. I bardzo chcę. Dostałam też bardzo dużo, słuchajcie, próbek Reliny.
Parfum de Marly, ale nie tylko Deliny, bo mam też zapach Platin, mam Valaję. No i właśnie z tych wszystkich próbek, powiedzmy Parfum de Marly, na listę wskoczyła, słuchajcie, Valaja. Kiedyś testowałam Delinę i to na pewno była Roses, z Delina de Roses czy coś takiego i Delina podstawowa. I pamiętam, że no one dla mnie nie miały trwałości, były słabe i ogólnie Wam powiem, że one na mnie nie mają trwałości. Ja strasznie słabo je wyczuwam. Powiedzmy po 3 godzinach nie wiem już nic, że w ogóle się popsikałam Deliną, ale kiedyś też mi nie podchodził zapach, bo to jest zapach róży i no ja nie lubiłam tego zapachu, tych woni. A teraz po prostu tak mi przypadł do gustu, tak bardzo mi się spodobała. Oprócz tego piękne są te flaszki, ale najbardziej właśnie spodobała mi się Valaja. Dlaczego? Ja kocham piżmo i bardzo te piżmo wyczuwam w tej Valai. I to jest takie właśnie piżmo bardzo eleganckie, nie przytłaczające, nie jakieś krzyczące, nie też zwierzęce, tylko właśnie takie podane na sposób cytrusowy, kwiatowy. Nie powiem, długotrwałość mnie no, jakby nie powala, ale zapach mi bardzo przypadł do gustu i też szukam go i poluję. Jeżeli mi się uda, to jak najbardziej. Valaja bardzo chętnie przytulę i tak, wylądowało to u mnie na wishliście. Też takim zapachem, słuchajcie, który wylądował u mnie na wishliście, to jest z próbki The Marchand of Venice, którą dostałam chyba też od Kasi, Imperial Emerald. To jest damski zapach i właśnie, i dalej go tu czuć. To jest zapach, przepiękny damski zapach, który jest nie dla wszystkich, bo jest tuberozowy. I powiem szczerze, tuberoza jest od samego początku, bardzo mocno wali, bardzo mocno tuberozowy zapach. Faktycznie nie do końca co innego się przebija, bo niby są to jakieś cytrusy, ale nie do końca one dla mnie dochodzą do głosu. To jest raczej zapach tuberozowy. Troszkę gdzieś tam właśnie wyczuwa się pewne podobieństwo do L'Interdit, tylko że L'Interdit jest ziemiste, tutaj ziemistości nie ma, ale jest naprawdę no piękny, no mi się spodobał, ja kocham tuberozę. Uwielbiam te flaszeczki. Fajnie, że Demarchand jakiś znowu mogłam przetestować, także Pawie Oczko zdecydowanie skradło moje serce i wylądowało na mojej wishliście. Kolejne to wiecie, że Mancerę też kupiłam i Mancerę właśnie też kupiłam. Mancerę dostałam akurat od Julii. Velvet Vanilla się zakochałam od razu. To jest bardzo piękna wanilia. To jest wanilia, słuchajcie, biało-kwiatowa. Też jest tuberozowy ten zapach. I ta tuberoza tu bardzo mocno przedłuża trwałość tego zapachu, ponieważ ten zapach jest ciężko z siebie zmyć. To jest ogromny mocarz, ale to jest właśnie, gdybym miała Wam opisać w 2 słowach ten zapach, to dla mnie jest to biało-kwiatowa wanilia. Niezwykle elegancki, przepięknie podany zapach. Dla mnie po prostu cudo i bardzo się cieszę, że kupiłam. Tu nie udało mi się znaleźć absolutnie żadnych ubytkowych, więc po prostu kupiłam. A w tym zapachu White Python to też Wam już wielokrotnie mówiłam, że się kompletnie zakochałam i to parametrowo, to jest też bardzo gruba sprawa. To jest troszeczkę inna buteleczka, one są odkręcane, wszystko Wam pokazywałam. I to jest też zapach tuberozowy. Ja po prostu jestem ewidentną fanką zapachów tuberozowych. To jest zapach tuberozowy, biało-kwiatowy, ale też jest w jakiś sposób owocowy. Mocno czuć tu białe kwiaty. Muszę powiedzieć, że ten zapach jest zdominowany przez białe kwiaty. Dopiero gdzieś tam w tle jest jakaś owocowość, ale głównie czujemy te białe kwiaty. Nie wiem, zapach na mnie układa się przepięknie, a parametrowo no to jest killer. To jest dosłownie killer.
Udało mi się też, i właśnie nie wiem, co zrobiłam z tą próbką, udało mi się w końcu przetestować jakiś zapach New Notes, też dzięki Wam. I to był akurat zapach Akigala Mandarino. Ja nie wiem, nie wiedziałam, jak Akigala pachnie. Jakby w ogóle nie miałam pojęcia. I powiem Wam tak, że to jest zapach nie dla każdego, ponieważ ten zapach jest zapachem owocowym, ale nie w takim znaczeniu, jak można sobie pomyśleć, ponieważ ta Akigala to jest owocowe drewno, tak bym to ujęła. To jest, czuć jakąś taką drzewność. Parametrowo jest przecudowny, to nie jest zapach dla każdego, on powinien być testowany. Ale ja się kompletnie zakochałam, nie mam nic podobnego. Naprawdę ten zapach mnie kompletnie oszołomił, jest cudowny. Jest taki trochę na pograniczu jakiejś goryczki. Z czasem, jak go ponoszę, to pewnie więcej Wam powiem. Ja po prostu się w nim zakochałam od pierwszego powąchania, no i się znalazł u mnie. Następnie może powiem Wam, bo o mancerach to mogłabym z Wami gadać i gadać, podejrzewam, i o drugiej jeszcze marce mogłabym z Wami gadać i gadać, też zaraz Wam powiem, bo mancera też testowałam Amore Cafe i nie pamiętam, od której z Was dostałam te Amore Cafe, i po prostu to jest taki kawowy zapach, przepiękny. To jest dokładnie kawa latte macchiato, które ja piję, kocham i ono tak pachnie i tu pachnie tak samo. Cudowny zapach i powiem Wam, że właśnie już się zastanawiałam, żeby coś takiego bardziej kawowego może poszukać. Chciałam nawet robić film zakupy w ciemno i właśnie poszukać jakiegoś kawowego zapachu, ale ponieważ znalazłam ten, więcej mi absolutnie nie potrzeba. To jest takie kopiko po prostu w buteleczce, to mi w zupełności wystarczy. No to wymyśliłam, że jednak te zakupy w ciemno to będzie totalnie coś innego, ale myślę, że też bardzo ciekawego. Dalej chciałabym Wam powiedzieć jeszcze o Gritty, dlatego że no Gritty przetestowałam najwięcej i też nie mam za bardzo, bo mam tylko te dwa, a przetestowałam więcej. Przetestowałam Gritty Tutu Blanc, po prostu wryło mi się to tak w mózg ten zapach, że bardzo poszukuję, bardzo. Gritty Tutu Blanc to jest taki dosyć laktonowy, właśnie biały zapach, można powiedzieć. To jest tutu, które jest tam ta słodycz, a blanc to jest właśnie ta mleczność. I bardzo mi ten zapach przypadł do gustu. Muszę powiedzieć, że parametrowo bije na głowę tą wersję tutu, przynajmniej na mnie. A kolejne też Gritty, które testowałam, to jest Gritty Mango Oud. I to jest, słuchajcie, to jest mango z udem, dokładnie, zagarem, takie w formie takiej nawet wręcz dymnej, jakby jakiejś takiej parującej, takiej. Jezu, ten zapach oszałamia, jest naprawdę niezwykły, przepięknie się go nosi, jest bardzo pozytywny. No, trafił na moją wishlistę i to była też miłość od pierwszego powąchania, ale jeszcze był taki zapach Gritty, też nie mogę znaleźć w ogóle, nie wiem dlaczego, a mam, poczekajcie, Gritty Duchessa. To jest te czarne buteleczki, to już nie są takie zwykłe owocaki, słuchajcie, te zapachy Gritty Duchessa. To jest migdał, to jest, Boże, to jest taki ciepły korzenny, ale przede wszystkim czujemy ten migdał, moim zdaniem. I to taki w najpiękniejszej formie, jeszcze z tą skórką. Przepraszam Was za wszystkie hałasy, ale no, jakby rozumiemy, nagrywam na zewnątrz.
Po czym on nawet momentami, jakby ten migdał łączy się z jakąś taką wiśnią, wybrzmiewa słodko, nadal jakaś taka korzenność, taki bardzo mocny zapach, słuchajcie, bardzo intensywny. To jest zapach taki mocarz, taki projektująco trwały tytan. Po prostu coś niesamowitego. Zakochałam się w tym zapachu na zabój. No i jeszcze mam, to też jest ta czarna wersja. Testowałam Gritty You're So Vain. Na początku jest strasznie dziwny. Na początku uderza Was wyciśnięty sok z cytryny. Bardzo mocno i taki, no jest bardzo mocno cytrusowy. Natomiast później robi się bardziej owocowy i przy tym wszystkim aromatyczny. Jest to idealne połączenie, z jednej strony odświeżające, bardzo mocno, a z drugiej strony to jest nawet zapach na zimę. Ma coś w sobie niebywałego, na mnie układa się przepięknie. Jak widzicie, marka Gritty kompletnie skradła moje serce. Kompletnie skradła moje serce i jeżeli chodzi o markę Gritty, to szczerze jestem na etapie już teraz, że mogę kupić wszystko, co wystawiają Gritty w ciemno, bo po prostu przetestowałam tyle i każdy z nich znalazł się na mojej wishliście, o czymś to świadczy. Kolejnymi, słuchajcie, zapachami, które znalazły się na mojej wishliście, to są zapachy od Agnieszki i przede wszystkim chciałabym powiedzieć o Imaginary Authors Memoir of the Trépassé. Przepiękny zapach. W ogóle nie spodziewałam się, że Imaginary Authors tak bardzo mi się spodoba, że tak mnie to wkręci, bo nie do końca te buteleczki do mnie przemawiają. Nie do końca mi się podoba to, że to jest takie papierem jakby oklejone. To tak trochę słabo wygląda. Nie uwierzycie, no ten zapach to jest w ogóle jakiś inny level perfumiarstwa, tak samo. To jest zapach niby drzewny i niby waniliowy i taki ambrowy. Natomiast tak naprawdę to wszystko jest jak takie troszkę zmurszałe, jakby takie troszkę już postarzane, jakby już swoje przebyło i przetrwało. Drzewność cały czas czujecie, przez całą fazę zapachu, tak naprawdę od początku do końca ten zapach jest drzewny, ale przy tym właśnie jakiś taki jakby zmurszały, jakby gdzieś wilgoć się dostała, jakby nie do końca wysuszony. Boże, ten zapach po prostu strasznie mi się spodobał i to będzie dziwny zapach, to jest dziwny zapach dla większości pewnie w ogóle nie do przyjęcia. A dla mnie po prostu petarda. Nie wiem, jest w nim coś tak intrygującego. Poza tym on, słuchajcie, się świetnie nosi. On się nosi niebywale wygodnie wręcz, to tak bym ujęła. Nie macie takiego poczucia dziwności, raczej intrygująca, ale nie powiedziałabym, że zapach odrzuca. Przynajmniej mnie, no chociaż ostatnio różne dziwne też mi się podobają zapachy, ale nie powiedziałabym, że to jest zapach odrzucający. Oraz drugi zapach, który od Agnieszki mam, to jest Imaginary Authors The Cobra and the Canary. I o tym Wam mówiłam, zapachu. Z nim wahałam się, dlatego że ja już tak bardzo dużo mam wrażenie, że skórzanych zapachów, jeszcze tą Aqualegorię kupiłam, ale wiecie co, ja uwielbiam po prostu i jednak te skóry, one są inne, są różne, to nie jest tak, że to jest taka sama skóra, więc postanowiłam ją łączyć. To jest przede wszystkim jedyna skóra, która przypomina takie stare drewno, które jest ubrane w tę skórę, to znaczy jakby
macie taki stare krzesło drewniane, już takie z deka rozpadające się, ktoś tam je próbuje ratować, przeczyszczać i właśnie ubrać w skórę, żeby ono jeszcze posłużyło. I dokładnie ja tutaj to czuję. To nie jest skóra, którą ja mam. Też można powiedzieć, że jest to swoisty zapach zielony, bo on jak się ułoży, to czuć zieloność tego zapachu. Zapach totalnie skradł moje serce. Wracałam do tej próbki kilkukrotnie. Zastanawiałam się, czy na pewno chcę i stwierdziłam, że tak. Muszę Wam tu jeszcze o jednym powiedzieć, ponieważ pierwotnie na mojej wishliście znalazło się Etat Libre d'Orange Clean Suit. Tutaj nawet mam próbkę. Ale z tej listy wypadło, ponieważ kupiłam właśnie ten Aqua Allegorię, to totalnym przypadkiem jakimś, po prostu chciałam mieć tę wersję Absolu, chociaż jakiś jeden zapach. Jak zobaczyłam Queer Intense, to pomyślałam o nim, później zobaczyłam, że jest jeszcze różany zapach i pomyślałam, czemu w sumie różanego nie kupiłam, przecież mam mniej niż skórzanych, ale później doszłam do wniosku, zaraz, wcale tak tych skórzanych też dużo nie mam, jak biorąc pod uwagę na te kolekcje, można mieć dużo więcej, jak się kocha. I Clean Suit po prostu nie ma takiej trwałości, jakie ma Ganymed, czy jakie ma właśnie ta Aqua Allegoria Queer Intense. Tam to po prostu jest trwałość kosmiczna. I na przykład ten zapach też ma Imaginary Authors, The Cobra and the Canary, dużo lepszą trwałość niż ma Eldo. I stwierdziłam, że kupić byle kupić, to może po prostu nie ma sensu. Trzeba poszukać zapachów, które właśnie nas zauraczają nie tylko samym zapachem, wonią, ale też dają fantastyczną trwałość. Także ten zapach akurat wypadł z mojej wishlisty. Natomiast też od Agnieszki miałam taką próbkę Thomas Kosmala Après Amour. To jest 4 po prostu, bo on numeruje te swoje. To jest zapach. Pamiętam, że Agnieszka chyba mówi właśnie o tym zapachu zawsze jako o baccarat rouge. I zdecydowanie tak. To są nuty bakaratowe i też myślałam, że w sumie to po co mi drugi bakarat, przecież i tak chcę bakarata. Dlatego, że ten bakarat nie jest tak odurzający. Faktycznie on jest bardziej świeży, jest w nim też jakaś, dostrzegam cytrusowość, której absolutnie w bakaracie nie dostrzegam. On jest bardziej taki noszalny, codzienny, zdecydowanie niż bakarat ten normalny, chociaż ja ten ekstrakt, który właśnie chcę. Także Thomas Kosmala Après L'amour, przepiękny zapach. Słodycz jest taka zdjęta z tego bakarata. Jest zdecydowanie przyjemniejszy. Bardziej może też wydaje mi się, że jest taki dymny. Może właśnie te piżmo tu jest w takiej formie bardziej, no jest bardziej pudrowy po prostu niż bakara, to tak mi się wydaje. Też zapach, który trafił zdecydowanie na moją wishlistę, to po prostu mnie zdumiło. To jest Obvious marka, a z marką Obvious się troszeczkę zaznajomiłam, słuchajcie, będąc w Mood Scent Barze. Już nie wiem, gdzie mam psikać. Natomiast to jest zapach Frida's Thorns. Nie macie pojęcia, co to jest za zapach w ogóle. I teraz tak. To jest zapach Fridy po prostu. Znacie Fridę w ogóle? Frida była malarką. Była bardzo charakterystyczna. Miała trudne w sumie życie. Takie trochę pokomplikowane. Była kobietą z jajami, też bym powiedziała, w pewnych sytuacjach. Była bardzo charakterystyczna ze względu na połączone te brwi.
niesamowicie malowała i ona była Hiszpanką, chyba tak, z tego co kojarzę, to Hiszpanka. I nie wiem, czy byliście w Hiszpanii, wiecie jak Hiszpania pachnie, ale Hiszpania pachnie ciepłymi takimi przyprawami, które dają takie ciepło oraz kakałem. To jest taki miks, który strasznie z Hiszpanią się kojarzy, z tą Hiszpanią kulturową właśnie, nie nowoczesną, tylko tą sięgającą ich jeszcze kultury. Dokładnie jest taki ten zapach. Jezu. On jest strasznie mocny, jest bardzo długotrwały. To jest też taki zapach projektujący, może nie jakoś strasznie mocno, ale jednak. On też ma jakąś tu słodycz, ale głównie czujecie kakao połączone z tymi ciepłymi takimi przyprawami. Odbiór mój tego zapachu jest taki, że ja go muszę mieć. Dosłownie ja go muszę mieć. Żałuję, że marka Obvious prawie nikt na grupach jej nie ma, o niej się też nie mówi, za bardzo jej nie rozbierają też, ale ja bardzo ją chcę mieć. On jak się ułoży ten zapach, to zaskakuje Was różą też. Frida bardzo róże lubiła. Często malowała w ogóle kwiaty we włosach. Ona głównie też siebie malowała, robiła autoportrety męża swojego. No, po prostu ona była taką inspiracją. Fajnie chodziła ubrana, tak kolorowo, taka barwna postać. No i te perfumy takie są. To jest po prostu Frida w butelce. Ktoś musi ją lubić, znać, kojarzyć, wiedzieć, nie wiem, obejrzeć film o niej, bo jest na podstawie jej historii, polubić się z nią, żeby moim zdaniem ten zapach do nich bardzo mocno dotarł, tak jak dotarł do mnie. Kolejnym, słuchajcie, zapachem, o którym Wam chcę powiedzieć, to jest Francesca Bianchi. Ja o Francesce Bianchi to już słyszę bardzo długo. I ciągle się zastanawiałam, co to są za zapachy, jak to pachnie i czy to jest warte w ogóle zainteresowania. No i dostałam próbkę Tiger. No i na moją wishlistę tak naprawdę weszły dwa zapachy. Lover Tales, ale to zapach po prostu z polecenia, a nie zapach po testach. Oraz właśnie Tiger. Słuchajcie, ja nie lubię miodu takiego aż mocnego w zapachach. To jest bardzo miodowy zapach, zdecydowanie, ale to nie jest ten miód z tych okienek. Jak ostatnio testowałam zapach i właśnie Wam mówiłam, że o Jezus Maria, co to jest, to po prostu śmierdzi. To jest moim zdaniem miód połączony z białymi kwiatami. Efekt, jaki ten zapach daje, jest bardzo dziwny, bo on jest z jednej strony niby zapachem słodkim, ale z drugiej dla mnie dosyć świeżym i kwiatowym. Wiecie co? Nie wiem, jest tu też jakaś gorzkość tego zapachu. Jest tak zbalansowany. Ja się po prostu czuję w nim rewelacyjnym. Przypadł mi do gustu od razu. Pokochałam i parametry jego, i to, jak na mnie właśnie pachnie. Fantastyczny, naprawdę fantastyczny zapach. No, powiem Wam, trafił na moją wishlistę. I ostatni zapach, który trafił na moją wishlistę, to jest też zapach od Agnieszki. Jak widać, troszeczkę potestowałam i coś tam do tej mojej wishlisty dopisałam. To nie jest tak, że Agnieszka mi wysłała same dziwolągi. Powiem Wam szczerze, Agnieszka mi wysłała sporo zapachów też Floral Street i niestety ze smutkiem muszę przyznać, że petarda są zapachy. Wszystkie, które mi wysłała, bardzo mi się spodobały,
ale nie zrobię o tym filmu, dlatego że no, ja próbowałam je gdzieś znaleźć, więc mówienie o Floral Street i testowanie tego było dla mnie dosyć przykre, biorąc pod uwagę, że no, z chęcią bym wpisała na wishlistę i z chęcią już bym kupiła, a niestety nie jest to możliwe. Nie wiem, co się z marką stało, ale no nie. I teraz tak, ostatni zapach, który wszedł na moją wishlistę z testów, to jest właśnie Faviol Seferi Insomnia. To jest ostro drzewny zapach, korzenny, słodki i powiedziałabym, że jest tu karmel, który jest taki podpiekany, wręcz odrobinę za mocno przytrzymany i spalony. Jest tu też swoista balsamiczność, ale wiecie co, on na skórze fajniej brzmi niż w tym korku, więc no zdecydowanie właśnie o to chodzi, że ten zapach musi być testowany na skórze, bo on nie oddaje tego w korku. Zapach jest jak na drzewny, intrygujący. Mam wrażenie, że jest jakiś taki warstwowy, że jest kilka warstw i ja nawet, słuchajcie, momentami wyczuwam w nim czekoladę. Wyczuwam w nim ten karmel spalony, tę czekoladę. Wyczuwam w nim bardzo dużo takich niuansów. Dla mnie bywa taki balsamiczny, ale też właśnie taki korzenny. Nie wiem, on krąży po mojej skórze i raz czuję czekoladę i ten karmel, a raz właśnie te balsamiczne drewno. No powiem szczerze, że bardzo do mnie trafił ten zapach. Więc sami widzicie, że moja wishlista jest długa, a to nie jest wszystko, bo ja Wam tylko dzisiaj powiedziałam o tym, co wylądowało na moją wishlistę, biorąc pod uwagę testy tego, co Wy mi przysłaliście. A trafiły jeszcze inne rzeczy w ciemno, że tak powiem, nietestowane, po prostu tylko dlatego, że daną markę chciałabym też mieć. Co do Parfum de Marly, pomyślę, jeszcze potestuję, wiecie, bo nie testowałam tego globalnie, a jednak chyba by się przydało. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam za wszystkie hałasy i wszystkie dźwięki, jakie tutaj były. Buziaczki, kochani. Pa!